Witajcie! Aktualnie znajdujemy się w Hucie, a dokładniej nad ulicą Ujastek Mogilski. Polecimy tradycyjnie już od Kopca Wandy trasą budowy S7 do samej miejscowości Widoma i prześledzimy aktualny postęp prac przy budowie tej ekspresówki. Zanim przejdę do tematu filmu, krótki komunikat. Szanowni widzowie, wykonanie takiego 18-kilometrowego przelotu i przygotowanie dobrej jakości filmu kosztuje mnie sporo czasu i pracy. Sądząc po oglądalności sięgającej nieraz kilkudziesięciu i więcej tysięcy odsłon, filmy cieszą się waszym dużym zainteresowaniem. Z jednej strony bardzo mi miło z tego powodu, zaś z drugiej rodzi się pytanie, dlaczego zaledwie 20% moich powracających widzów w zamian za moją pracę zasubskrybowało kanał. Ciężką pracą udało mi się skupić wokół tego kanału 11 tysięcy subskrybentów, a w rzeczywistości oglądających jest zazwyczaj kilkakrotnie więcej. Moim celem jest rozwój tego kanału, ale bez waszego zaangażowania to się po prostu nie uda i projekt upadnie. Tyle z mojej strony. Wracamy na pokład drona. Przed chwilą minęliśmy Aleja Solidarności, którym już niebawem planuję poświęcić osobny film związany z remontem torowiska, które to aktualnie się dzieje. A przed nami, tuż za znajdującą się po prawej stronie zajezdnią tramwajową Nowa Huta, spory węzeł Grębałów, któremu przyjrzymy się nieco dokładniej, aby prześledzić zakres odbywających się tam robót. Tutaj bowiem na tym fragmencie miejskim S7 dzieje się sporo. Modernizowane są torowiska wraz z całą ulicą Kocmyrzowską, przebudowywane ciągi drogowe Karola Łowińskiego oraz Kocmyrzowskiej. Również powstaje ogromny węzeł drogowy Grębałów. Cała budowa S7 Widoma podzielona jest na dwa etapy. Odcinek pozamiejski od Widomej do Raciborowic, gdzie postęp prac jest na bardzo zaawansowanym etapie, oraz ten trudniejszy i wolniejszy odcinek miejski. Według najświeższych informacji, jeszcze w tym roku pod koniec listopada pozamiejski odcinek S7 Widoma połączy się z S52 na zasadzie przejezdności. Potwierdza to tym samym wcześniejsze informacje o planowanym oddaniu S52 północnej obwodnicy w tym roku z końcem listopada. A zatem w tym roku pojedziemy północną obwodnicą, która połączy się z S7 Widoma poprzez tymczasowe rozwiązanie, które prześledzimy będąc nad węzłem Mistrzejowice. Ostateczne i finalne zakończenie prac na pozamiejskim odcinku S7 Widoma Raciborowice planowane jest na czerwiec 2025 roku. Natomiast opóźnienia oraz zakres koniecznych jeszcze do wykonania prac na odcinku miejskim S7, czyli od Kopca Wandy do mniej więcej Zesławic, wraz z kompletnym węzłem Mistrzejowice, niestety ma zakończyć się w połowie 2026 roku. I jest to równocześnie data tak bardzo wyczekiwanego domknięcia krakowskiego ringu. A jak wyglądają aktualnie dane z postępu prac? W zasadzie trudno powiedzieć. Według oficjalnych danych GDDKiA postęp prac na budowanym odcinku pierwszym Widoma Raciborowice wynosi 81% robót budowlanych oraz 69% finansowania. Natomiast na miejskim odcinku numer 2 Raciborowice Nowa Huta odpowiednio 44% robót budowlanych oraz 42% finansowania. I czegoś tutaj osobiście nie rozumiem, bowiem dokładnie te same dane widniały na oficjalnej stronie budowy S7 pod koniec czerwca tego roku. Wygląda więc na to, że nie były one aktualizowane albo przez ostatnie prawie 3 miesiące czas w Krakowie się zatrzymał. Podsumowując, cały odcinek budowy drogi ekspresowej S7 Widoma mierzy około 18 km i jest to fragment drogi ekspresowej S7 Warszawa, Rabka, Hyżne, Słowacja. Całkowita wartość inwestycji S7 Widoma wynosi około 1 668 milionów złotych. Warto wspomnieć, że niedawno, bo pod koniec wakacji, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddała odcinek S7 między Miechowem a Szczepanowicami. Dzięki temu kierowcy mogą bez przeszkód korzystać z trasy ekspresowej między Warszawą, Kielcami i węzłem Widoma, a już niebawem do samego węzła Mistrzejowice i tymczasowego połączenia z S52. Najsmutniejsze jest to, że cały odcinek drogi ekspresowej S7 od Widomej do Krakowa powinien być oddany już od dawna.
I być może tak by było, gdyby nie fakt, że GDDKiA została zmuszona do ponownego wyboru nowego wykonawcy tego fragmentu S7. Dla przypomnienia, pierwszą umowę podpisano w 2018 roku z włoską firmą Salini, a zawarty w kontrakcie termin zakończenia prac przypadał na, uwaga, pierwszą połowę 2021 roku. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad kontrakt zerwała pod koniec 2020 roku z powodu dramatycznych opóźnień i niedotrzymywania terminów. Nowy przetarg wygrało znane nam już konsorcjum firm Gulermak i Mosty Łódź. Przerwijmy na chwilę te wywody. Aktualnie znajdujemy się nad węzłem Mistrzejowice. Zwróćcie uwagę na fakt, że główne prace skoncentrowane są na budowie północnej nitki estakady, która ma stanowić tymczasowe rozwiązanie na połączenie S52 i S7 w kierunku Widoma. Jak już wcześniej wspomniałem, połączenie to ma zostać uruchomione wraz z oddaniem północnej obwodnicy i pozamiejskiego odcinka S7 w tym 2024 roku z końcem listopada. A skoro jesteśmy nad węzłem Mistrzejowice, warto jeszcze przypomnieć, skąd opóźnienia w budowie tego węzła. Zapewne wielu z Was już to wie, ale przytoczę tę historię po raz kolejny, bo jest to bardzo ciekawe. Otóż grono pasjonatów na czele z Radosławem, z właścicielem prężnego kanału na YouTube Autostrady Polska, poświęconemu ni mniej ni więcej polskim autostradom, wykazali błędy w projekcie tego węzła i udowodnili, że zakorkuje się on najprawdopodobniej już w dniu jego otwarcia. Pierwotny projekt węzła Mistrzejowice powstał na podstawie starych danych dotyczących ruchu drogowego. Nowe wyniki pomiaru ruchu z lat 2020 do 2021 pokazały, że natężenie ruchu na niektórych odcinkach S7 oraz na południowej obwodnicy Krakowa wzrosło o 100 do 145% w porównaniu do wcześniejszych prognoz. W związku z tym konieczne było przeprojektowanie niektórych łącznic węzła, aby poprawić jego przepustowość i uniknąć tworzenia się wąskich gardeł. A jak to w naszym zbiurokratyzowanym kraju bywa, od zmian projektowych do stosownych zezwoleń z RIT wiedzie długa urzędnicza droga przez Rów Mariański oraz najwyższe szczyty Pirenejów. Sprawa się ciągnie. A teraz wróćmy do ogólnych informacji o S7 Widoma. W tym momencie warto byłoby się pochylić nad tematem przetargów i kontraktów. Włoska firma Salini, wygrywająca pierwszy przetarg z najtańszą ofertą, okazała się wielką pomyłką. Zazwyczaj wygrywają firmy, które dają najniższą wycenę, ale ta niska cena zawsze w którymś miejscu wychodzi nam bokiem. Być może lepiej by było na podstawie kilku ofert uśrednić wycenę i dać kontrakt firmie, która nie będzie najtańsza i realnie wyceni kontrakt, a tym samym podniesie szansę na powodzenie budowy oraz dotrzymanie terminów. A tak, z pierwotnych obietnic 2021 roku robi nam się przełom 2025 i 2026. Opóźnienia bagatelka tylko o 5 lat. Ja Was powoli żegnam i zostawiam z relacją z tej budowy oraz wsparciem nawigacji pokładowej w postaci mapy i opisów kluczowych momentów infrastruktury. Na koniec, jak zawsze, wyrażam wdzięczność grupie patronów wspierających moje wysiłki. I przypominam, że ponad 70% osób oglądających ten i inne moje filmy nie wyraziły swojego uznania dla mojej pracy nawet skromną i nic nie kosztującą subskrypcją kanału. Kraków z nieba ma wobec tego za sprawą bezwzględnych algorytmów kilkukrotnie niższe zasięgi na YouTube. Pozdrawiam serdecznie, wciąż z zapasem powoli kurczącego się optymizmu i do zobaczenia na kolejnym filmie.
Her heart beats steady with the train's own song. Each mile a melody, a rhythmic and long. Gentle sway, candlelight dance, new horizons at a glance. Silk scarf wrapped her fingers trace scenes of life through windows grace. On the Orient, my first great ride, velvet seats and stars outside, smoke trails blend with moonlight's gleam. My heart's alive in this midnight dream. The train's soft hum, a gentle sway, through night and dawn we glide away. Soft whispers in the cabin's glow, pages turn slow, stories flow. Her eyes wide with wonder seen, a life anew where dreams convene. City lights fade past and gone to a realm where mysteries dawn. Golden chandeliers, corridors long, soft jazz playing an elegant song. Mystery beneath the track's slow beat, enchanting tales where Paris streets meet. Silk curtains rustle, a night divine, her future written on each rail's line. In the dining car, crystal clink, her thoughts adrift in a dreamy sync. Whispers of old tales in velvet tones as she journeys through the unknown zones. The waiter smiles with knowing eyes, serving elegance as the moment flies. Oh, a soft embrace from the cold night air, she gazes through the windows unaware. Paris whispers tales of old, in twilight hues stories unfold. Her heart beats steady with the train's own song, each mile a melody, a rhythmic and long. Gentle sway, candlelights dance, new horizons at a glance. Silk scarf wrapped, her fingers trace scenes of life through windows grace. Leather-bound book, secrets told, ink of past and futures bold. Let's go.
I'm in the zone, lights flashing bright, city's alive, we own the night, got the crew, we're moving time, race is hard, take it far. Riding high, stars in our sight, party all day, rave all night. In this life, everything's right, feel the right.